Witamy wszystkich! Dzisiaj korzystamy z pięknego, słonecznego dnia i postanowiliśmy przyjechać do Wisły i nagrać wszystkie atrakcje, które się tutaj znajdują. Zaczniemy od deptaku i teraz idziemy na spacer i pokażemy wszystkie ważne i fajne miejsca. Także zapraszamy do oglądania. Wisła to perła Beskidu Śląskiego, leżąca w województwie śląskim w dolinie rzeki Wisły, na poziomie 431 metrów nad poziomem morza, u stóp Baraniej Góry, gdzie właśnie królowa rzek polskich bierze swój początek. To bardzo atrakcyjne i uniwersalne miejsce zarówno na letni, jak i zimowy wypoczynek. Nie brakuje tu atrakcji, a wśród nich są także świetne miejsca dla dzieci. Miasto to ma swój urok zarówno latem, jak i zimą, przez co przyciąga tłumy turystów. W centrum Wisły na deptaku mamy ogromny wybór góralskich knajp i fast foodów oraz straganików. Znajdziemy tu także kramy z rękodziełem. Deptak jest bardzo popularnym miejscem wśród turystów, a jego długość to blisko 700 metrów. Zielony skwerek przy głównym deptaku jest miejscem, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający Juliana Ochorowicza. Ten wyjątkowy wynalazca i psycholog był miłośnikiem Wisły. Mieszkał tu i propagował jej walory wypoczynkowe wśród społeczeństwa. Obecnie w jego willi znajduje się Muzeum Magicznego Realizmu. Odpoczywając w cieniu pomnika przyrody, czyli Starego Dębu na zrewitalizowanym zielonym skwerku, można odetchnąć od miejskiego zgiełku, wsłuchując się w szmer fontanny. Miasto jest bardzo urokliwe, z tradycyjną architekturą góralską, przytulnymi pensjonatami, restauracjami serwującymi regionalne dania oraz lokalnymi sklepikami oferującymi rękodzieło i pamiątki. Bogata oferta rekreacyjna tego miasta, malownicze otoczenie i tradycyjny klimat sprawiają, że Wisła przyciąga turystów poszukujących aktywnego wypoczynku oraz kontaktu z pięknem górskiej przyrody. W środkowej części deptaku mieści się Aleja Gwiazd Sportu. Każdego roku przybywa tu nowa, wykonana z brązu tablica sportowca lub osoby związanej ze sportem, której losy splotły się z Wisłą. Kolekcję zapoczątkował Adam Małysz. Później do tego grona dołączyli m.in. Janusz Rokicki, Apoloniusz Steiner, Przemysław Saleta czy Piotr Żyła. W samym centrum Wisły, tuż przy deptaku, znajduje się dom zdrojowy, w środku znajduje się restauracja, bistro i podobno mają bardzo dobre jedzenie z tego, co czytaliśmy na Google, ale my nie będziemy tego osobiście sprawdzać. Dom zdrojowy wybudowano w drugiej połowie lat 30. XX wieku w celu skupienia w jednym gmachu istniejących instytucji, usług oraz życia towarzyskiego uzdrowiska. Budynek usytuowano przy głównym placu letniska noszącym od 1937 roku imię wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego. Obecnie jest to plac Bogumiła Hoffa. W 2001 roku w holu domu zdrojowego stanęła pierwsza figura Adama Małysza, wykonana z białej czekolady przez Stowarzyszenie Cukierników w ramach podziękowania dla wiślańskiego mistrza. Początkowo figura nie była w żaden sposób chroniona, co spowodowało, że wielu kibiców chciało sprawdzić, jak smakuje ich idol. Jeden z nich nawet odgryzł mu ucho. W 2007 roku figura przeszła gruntowną renowację, którą przeprowadziła firma Wedel i została umieszczona wraz z 4 kulami w szklanej gablocie. Aktualnie stara figura została zastąpiona nową, wykonaną w kolorowej wersji. Uroczyście odsłonił ją sam Adam Małysz w kwietniu 2023 roku. Nowa postać została wykonana z kolorowej czekolady przez Damiana Wiśniewskiego, który użył 135 kg czekolady i poświęcił na to 432 godziny. Postać wraz z nartami ma 2,90 m wysokości. Jeśli ktoś chciałby odpocząć, to mamy tutaj taką piękną, stylową ławeczkę, a tuż za nią znajduje się amfiteatr, jak również park, w którym możemy pospacerować i schronić się w cieniu. Amfiteatr imienia Stanisława Hadyny położony jest praktycznie w samym centrum Wisły, w Parku Kopczyńskiego. Po renowacji obiekt posiada zadaszenie i wygodne miejsca siedzące, a wokół można znaleźć liczne punkty gastronomiczne. Po przebudowie amfiteatr zyskał ciekawą formę, więcej miejsc dla publiczności,
znacznie większą estradę oraz poprawiła się także akustyka. Amfiteatr mieści około 2,5 tysiąca widzów. W tym miejscu odbywa się wiele występów, pokazów i plenerowych imprez. Najpopularniejszą z nich jest coroczny Tydzień Kultury Beskidzkiej, jedna z najstarszych i największych imprez folklorystycznych w Europie. Na widowni amfiteatru znajduje się pomnik patrona obiektu Stanisława Hadyny. Jest to postać silnie związana z Wisłą. To honorowy obywatel tego miasta. Był kompozytorem, dyrygentem, muzykologiem i pisarzem. Założył zespół pieśni i tańca Śląsk, w którym przez wiele lat pełnił funkcję kierownika artystycznego. Około 100 metrów od amfiteatru, spacerując wzdłuż Wisły, docieramy do zabytkowego parku przygód i znajdziemy tutaj w miniaturowej wersji obiekty, które możemy znaleźć później w oryginale w całej Polsce. Zabytkowy Park Przygód jest częścią Parku Kopczyńskiego i został zbudowany w ramach unijnego projektu pod nazwą Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł – rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle. W parku znajdują się miniatury charakterystycznych budowli miast położonych wzdłuż rzeki Wisła. Ścieżki między nimi zostały wybrukowane, a same budowle składają się ze szklanych mozaik różnego koloru i są podświetlane. I zaczynamy od Żurawia w Gdańsku. Kolejnym punktem jest zamek w Świeciu. Mamy tutaj również Bazylika Katedralna Święty Janów. Spacerując ścieżką trafiamy również do Zamku Królewskiego w Warszawie. Następnie mamy Pałac Książąt Czartoryskich w Puławach. Na naszej trasie spotykamy również zamek w Kazimierzu Dolnym. Znajduje się tu również zamek w Janowcu. Kolejno Zamek Królewski w Sandomierzu. A przed nami najbardziej okazały Zamek Królewski na Wawelu. I jako ostatni na naszej trasie jest Zamek Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle. Wzdłuż Wisły prowadzi bulwar księżycowy, promenada, którą tutaj możemy sobie spacerować, a tuż obok niej znajduje się mały skatepark i ścianka wspinaczkowa dla dzieci oraz stół do ping-ponga. Bulwar Księżycowy to piękny, niedawno zrewitalizowany deptak nad rzeką Wisłą. Rozpoczyna się w Parku Zdrojowym w pobliżu pomnika Misia i rozciąga się wzdłuż królowej polskich rzek, przy amfiteatrze, aż po hotel Gołębiewski. Jest to idealne miejsce na wieczorny spacer, jak również jest idealnym miejscem do odpoczynku w słoneczny dzień. Znajdziemy tu ogródki piwne, ławeczki, jak również możemy usiąść na betonowych schodkach. Obecnie bulwar nad rzeką wygląda bardzo reprezentacyjnie. Jest wybrukowany dwukolorową kostką i służy spacerowiczom, a także rowerzystom czy zwolennikom rolek. Przy bulwarze znajduje się 35 tablic z fotografiami i opisami ukazującymi rzekę Wisłę od źródeł aż do ujścia do Bałtyku. Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce, a jej długość to 1047 km. Park kąpielowy obecnie jest nieczynny. Został wybudowany w latach 1931-1935 na prawym brzegu Wisły. Jego centralną część stanowi basen kąpielowy, natomiast w 1935 roku ukończono budowę kortów tenisowych, które zimą służyły jako lodowisko i tor hokejowy. Obecnie trwają przygotowania do rewitalizacji parku i otwarcia kąpieliska ponownie. Przy parku znajduje się tablica informacyjna ze wszystkimi atrakcjami tutaj w pobliżu oraz z odległością, w jakiej do niej dojdziemy. Są tu wyszczególnione wszystkie najważniejsze punkty w rejonie. W Wiśle przy deptaku znajduje się główny park i jest to Park Kopczyńskiego. Właśnie się w nim znajdujemy. Znajduje się w nim również amfiteatr, który już widzieliśmy wcześniej. Do tego drzewo opowieści, jak również znajdziemy tutaj ławeczki, gdzie możemy odpocząć w cieniu drzew oraz aleje podań i legend. Są to rzeźby tutaj właśnie przy jednej z alejek w parku i do nich właśnie się kierujemy. Bardzo fajnym punktem, atutem tego miejsca jest to, że znajdujemy tutaj wiślańską letnią czytelnię
I w taki piękny dzień jak dzisiaj możemy sobie wziąć jakąś książeczkę lub czasopismo, usiąść na ławce i poczytać. Jest ona, to jest puste, ale właśnie tutaj w górnej części mamy kilka sztuk czasopism. Jest to bardzo fajna alternatywa, żeby spędzić miło czas. Uroczyste otwarcie Alei Podań i Legend Śląska Cieszyńskiego miało miejsce 3 sierpnia 2014 roku. W alejce tej stanęły drewniane rzeźby przedstawiające najbardziej znane postacie, żyjące od wieków w świadomości mieszkańców, w dawnych podaniach i baśniach regionu Śląska Cieszyńskiego. Spacer w tym miejscu pozwala poczuć klimat i przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie historie. Znajdziemy tu postacie takie jak na przykład Baba Jaga, Driada, Utopiec, Bebok, Imko Wisełka i Złotogłowiec. Na skwerze obok hali sportowej stoi jeden z najstarszych pomników w mieście, wykonany w kuźni w Ustroniu. Na kamiennym postumencie stoi ażurowa syrenka z żółtymi, długimi włosami, żółtą płetwą i ogonem z widocznymi łuskami. Pomnik ten jest darem wdzięczności miasta Warszawy dla mieszkańców Wisły za finansową pomoc w odbudowie stolicy po zniszczeniach II wojny światowej. Przy deptaku znajduje się Muzeum Beskidzkie imienia Andrzeja Podżorskiego. Jest czynne codziennie i teraz idziemy zobaczyć, po ile są bilety. Bilet normalny kosztuje 10 zł, a ulgowy 7. Resztę dziękuję bardzo. Do zwiedzania mamy tak, 2 sale po obu stronach korytarza, potem przejście na zewnętrzną skansen, budynek szkoły, później chaty komornika kolegi pastewskiej. Okej, dziękujemy bardzo. Muzeum znajduje się w dawnej karczmie z 1794 roku. To piętrowy budynek o kamienno-ceglanych murach i dwuspadowym dachu krytym gątem z piwnicami. Muzeum Beskidzkie otwarte zostało 16 sierpnia 1964 roku w czasie pierwszego tygodnia kultury beskidzkiej w Wiśle. Jego założycielem był Andrzej Podżorski i to on jest obecnie jego patronem. Ekspozycja stała prezentuje eksponaty związane z życiem i twórczością górali Beskidu Śląskiego. Są w niej zawarte podstawowe działy kultury materialnej mieszkańców tego regionu, takie jak pasterstwo, tkactwo, obróbka drewna, narzędzia rolnicze. Zobaczyć możemy męskie i kobiece stroje ludowe oraz najpiękniejsze przykłady sztuki ludowej. Ekspozycje uzupełniane są wystawami czasowymi o różnej tematyce. Muzeum posiada również bogatą kolekcję malarstwa profesjonalnego. Nową atrakcją jest folusz, który służył do produkcji sukna. Drewniany folusz jest prawdziwą rzadkością, ponieważ w Polsce znajduje się tylko 5 egzemplarzy tych maszyn. Eksponat, który mieści się w Muzeum Beskidzkim, jest w dobrym stanie i pochodzi z końca XIX wieku. W 2010 roku obok muzeum wybudowano dodatkową atrakcję, czyli enklawę budownictwa drewnianego. Została ona otwarta 6 października 2010 roku. W jej skład wchodzą obecnie kuźnia, chałupa komornika z kurlawym piecem, pasterska kolyba z koszorem oraz szkoła. Do tego całość wzbogaca latem pasieka pszczelarska oraz zielnik. Z deptaku odjeżdża Wiślańska Ciuchcia, gdzie bilet normalny kosztuje 40 zł, ulgowy jest w cenie 30 zł. Mamy również zniżkę dla dzieci i mamy 3 różne trasy do wyboru, gdzie przejazd trwa około 2 godzin i przy różnych miejscach jest również czas wolny. Niedaleko muzeum znajduje się kościół ewangelicko-augsburski i jest on tutaj właśnie z tyłu za mną. Kościół apostołów Piotra i Pawła wzniesiono w latach 1833 a 1838 według projektu Edwarda Koerbera. Pierwotnie był trójnawową ławą bez wieży i dzwonów. Poświęcono go w 1838 roku. Natomiast wieżę wzniesiono w latach 1861 a 1863.
Wnętrze kościoła utrzymane jest w kolorze białym, a uwaga skupia się na ołtarzu z witrażem i ambonie. Witraż jest dużych rozmiarów i przedstawia apostołów Piotra i Pawła. Został wykonany w 1932 roku. W Parku Kopczyńskiego jedną z atrakcji turystycznych są wiślańskie niedźwiadki, które znajdziemy tutaj właśnie przy głównym napisie Wisła. Pierwszy duży metrowy niedźwiadek na kuli stanął tu na początku lat 60. XX wieku. Natomiast dwa małe niedźwiadki to repliki postawione w 2018 roku na miejscu zaginionych przed 40 laty niedźwiadków. Wtedy również podjęto decyzję, aby kamienna figurka niedźwiadka stała się symbolem miasta. Wtedy również powstał szlak niedźwiadka. W parku znajduje się również pomnik źródeł Wisły. Niestety, ale aktualnie nie działa fontanna. Tym razem mamy pecha, nie ma wody. Ale może znajdę ujęcia lub zdjęcia, kiedy byliśmy tutaj kiedyś i wtedy to działało. Pomnik źródeł Wisły został odsłonięty 13 czerwca 2014 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Rzeźba pod tytułem Źródła Wisły przedstawia postać dziewczęcą z naręczem kwiatów umieszczoną nad basenem. Nimfę wodną, która symbolizuje rzekę Wisłę, rzeźbiarz ubrał w mokrą suknię z elementami stroju regionalnego. Pląsające w basenie ryby strzelały w górę wodą i strugami oblewały dziewczynę. Zarówno postać dziewczęcą, jak i ryby odlano w brązie, zaś akwen i architektura rzeźby zostały wyłożone płytami z granitu. Około kilometra od deptaków w Wiśle, gdzie możemy dojść tutaj spacerkiem wzdłuż Wisły, znajduje się Galeria Sportowych Trofeów Adama Małysza i jest ona zlokalizowana tuż obok Orlenu. W poniedziałki galeria jest nieczynna, natomiast od wtorku do soboty czynna jest w godzinach od 10 do 17, w niedzielę do 15, gdzie bilet normalny to koszt 10 zł, a ulgowy 9. Jest to prywatna wystawa poświęcona najsłynniejszemu mieszkańcowi Wisły, mistrzowi świata w skokach narciarskich. W tej galerii możemy podziwiać wszystkie trofea sportowe, jakie zdobył Małysz podczas swojej niezwykłej kariery, w tym medale z Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata oraz 4 kryształowe kule za zwycięstwa w Pucharach Świata. W galerii znajdują się również pamiątki z zawodów oraz kolekcja sprzętu narciarskiego używanego przez skoczka, m.in. kombinezony, narty czy kaski. Dodatkowo możemy zakupić tu różne pamiątki związane z Adamem Małyszem. Jedną z atrakcji turystycznych w Wiśle jest stacja narciarska Skolnity. Zimą możemy tutaj wypożyczyć narty, skorzystać ze szkółki narciarskiej, a teraz latem są tutaj trasy rowerowe, gdzie na przykład wjazd i zjazd na górę kolejką jest to koszt 45 zł od osoby, a ulgowy kosztuje 39. My w tym momencie nie będziemy wchodzili na górę, ale dorzucimy tutaj ujęcia z naszego poprzedniego wyjazdu, kiedy właśnie byliśmy tutaj na górze kolejką. Skolnity to całoroczny, nowoczesny ośrodek rowerowo-narciarski i rekreacyjny. Nazywany jest dachem Wisły, bo z góry roztacza się piękna panorama miasta. Kompleks powstał w 2015 roku na stoku góry Skolnity, a górna stacja 4-osobowej kolejki znajduje się na wysokości 660 metrów nad poziomem morza. Kolejka ma długość 800 metrów. Ze względu na położenie na północnym stoku, zimą śnieg utrzymuje się tu dłużej, co jest nie lada gratką dla narciarzy. Powstały tu 2 trasy narciarskie o różnym stopniu trudności oraz wyciąg taśmowy dla dzieci. Natomiast jeśli chodzi o trasy rowerowe, to również dostępne są różne warianty o różnym stopniu trudności, gdzie łączna ich długość to 9 km.
A u góry czeka na nas całoroczna zagroda z alpakami i osiołkiem, aleja rzeźb oraz plac zabaw dla dzieci. W Wiśle znajdziemy ogród sztuki, jest to park rzeźby i taka mała galeria. I tutaj spotkamy pana, który to wykonuje. Wstęp jest darmowy, ale znajduje się tutaj takie małe pudełeczko, żeby coś wrzucić od siebie dla niego za jego ciężką pracę. Pan Grzegorz Michałek zajmuje się szeroko pojętym ludowym rzemiosłem artystycznym, m.in. w stylu zakopiańskim oraz z rzeźbą przestrzenną w kamieniu i drewnie. Jest to nieszablonowy twórca, który tworzy sztukę użytkową oraz autorskie rzeźby. Według opinii ma niezwykłą charyzmę i poczucie humoru. Grzegorz Michałek urodził się 1976 roku w Cieszynie. Jest antropologiem kultury i rzeźbiarzem. Obecnie mieszka w Wiśle, gdzie prowadzi pracownię rzeźby Janosik Art oraz ogród sztuki, w którym właśnie się znajdujemy. To tu powstają plenerowe rzeźby przestrzenne, rzeźbione balustrady czy sztuka autorska. Przy odrobinie szczęścia latem możemy go tutaj spotkać. Jego prace znajdują się zarówno w kolekcjach prywatnych, jak również w parkach, ogrodach czy innych przestrzeniach w kraju i za granicą. Jedną z atrakcji w Wiśle jest Pałacyk Myśliwski Habsburgów, który znajduje się na ulicy Lipowej 4A i jest właśnie za mną. Drewniany Pałacyk Myśliwski Habsburgów jest ozdobą Wisły. Pierwotnie zameczek mieścił się na polanie Przysłop pod Baranią Górą i pełnił funkcję Pałacyku Myśliwskiego arcyksięcia Fryderyka Habsburga. Wzniesiono go w 1897 roku w stylu alpejskim na planie kwadratu. Służył Habsburgom oraz członkom ich rodzin jako baza wypadowa w trakcie polowań w okolicznych lasach. Szczególnie upodobali sobie polowanie na głuszce, przez co populacja tych ptaków zmalała prawie do zera. Natomiast do Wisły trafił dopiero w 1986 roku, a obecnie znajduje się w nim wiślański oddział PTTK, informacja turystyczna, wystawa Głuszce w lasach Beskidu Śląskiego oraz escape room Zamek Zagadek. Zameczek znajduje się na szlaku śląskiej architektury drewnianej. Jedną z bardziej popularnych atrakcji w Wiśle jest Skocznia Malinka. Niestety aktualnie jest w remoncie i nie możemy wjechać na górę. Mamy pecha po prostu, bo jesteśmy już tutaj po raz kolejny i po raz kolejny nie możemy z niej skorzystać. Ale jest to atrakcja, którą naprawdę trzeba zaznaczyć i warto tu przyjechać, kiedy już będzie wszystko gotowe. Dodatkowo są tutaj różne budki z pamiątkami i właśnie tutaj dojeżdża ciuchcia, która jedzie prosto z deptaku. Niedaleko od Skoczni Malinki znajduje się mała zapora i jest to wiślańska Niagara. Wodospad położony jest po prawej stronie drogi, która prowadzi z centrum Wisły w stronę Jeziora Czerniańskiego. Jest to piękny, 8-metrowy wodospad, który został sztucznie zbudowany w latach 50. XX wieku na Białej Wisełce. Na wprost tego malowniczego wodospadu widoczne są przepławki, czyli system małych progów wodnych, które umożliwiają wędrówkę rybom w dół rzeki. Okolice wodospadu to piękne, urokliwe tereny, idealne na rodzinne spacery czy romantyczne randki. Tuż obok znajduje się stylowa karczma Drewutnia, gdzie warto zatrzymać się na chwilę. Około 4 km od centrum Wisły znajduje się jezioro Czerniańskie, nad które warto przyjechać, ponieważ znajduje się tutaj zapora, na którą właśnie idziemy i jeszcze jest punkt widokowy i mam nadzieję, że uda nam się do niego dojść. Pod koniec lat 60. XX wieku, w miejscu połączenia dwóch rzek, Białej i Czarnej Wisełki, rozpoczęto budowę zbiornika zaporowego i zapory spiętrzającej wody górskich potoków. W ten sposób powstało sztuczne jezioro Czerniańskie, które już na dobre wpisało się w malownicze okolice Wisły Czarne. Zapora pełni przede wszystkim dwie funkcje. Jest zabezpieczeniem leżących poniżej miast Wisły i Ustronia przed powodzią oraz zapewnia wodę pitną mieszkańcom okolic i odwiedzających te rejony turystom i wczasowiczom. Wysokość zapory to 37 metrów, a długość to 270 metrów.
Przy Jeziorze Czerniańskim ma miejsce jeden z kilku przystanków popularnej wiślańskiej ciuchci, która obwozi turystów po najciekawszych zakątkach tej rozległej miejscowości. Korona Zapory to wspaniałe miejsce spacerowe, gdzie cisza, spokój i piękno tego zakątka to prawdziwy magnes na turystów. Trzeba zaznaczyć, że z faktu, iż to jezioro pełni funkcję rezerwuaru wody pitnej, nie wolno się w nim kąpać. Warto również wybrać się na wycieczkę dookoła jeziora. Jest to dystans około 5 km, a taka wycieczka pozwoli nam na poznanie okolic jeziora i spojrzenie na nie z różnych perspektyw. Po kilkuminutowym spacerku od Zapory, około 7 minut, docieramy do tarasu widokowego. Ostatnią atrakcją w naszym zestawieniu jest historyczna rezydencja prezydenta RP, która znajduje się właśnie tutaj za mną i wejście tam jest niedozwolone i dlatego zejdziemy sobie niżej do Zamku Dolnego, gdzie jest taras widokowy. Zamek prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle jest to modernistyczny pałac wzniesiony w latach 1929 a 1930 według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza dla prezydenta Ignacego Mościckiego. Zamek znajduje się w Dolinie Czarne. Powstał na miejscu spalonego drewnianego pałacyku myśliwskiego Habsburgów. Jest on darem ludu śląskiego dla prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Cały obiekt składa się z Zamku Górnego, Zamku Dolnego, Gajówki i kaplicy. Zamek Górny, oprócz funkcji reprezentacyjnych i wypoczynkowych dla prezydenta, jest także udostępniany zwiedzającym. Do zamku mogą wchodzić 20-osobowe grupy w określonych godzinach po wcześniejszej rezerwacji minimum 7 dni wcześniej. Drewniana, zabytkowa kaplica z 1909 roku, wybudowana w stylu alpejskim, to jedyna pozostałość po dawnym zameczku należącym do Habsburgów. Natomiast w ogólnodostępnym Zamku Dolnym i Gajówce organizowane są konferencje i szkolenia. Turyści mogą tu przez cały rok korzystać z bazy noclegowej oraz oferty gastronomicznej. Niewątpliwym walorem rezydencji jest jej położenie. Zlokalizowana jest w miejscu łączenia się Białej i Czarnej Wisełki, u podnóża Baraniej Góry. Stanowi to doskonałą bazę wypadową na piesze wędrówki. W pobliżu rezydencji jest wiele tras biegowych, a zimą na narciarzy czekają dobrze przygotowane stoki. Obok Zamku Dolnego znajduje się mały plac zabaw, a przy restauracji fantastyczny taras widokowy. W piękną pogodę można tu usiąść z kawą w ręku i cieszyć się pięknymi widokami na jezioro Czerniańskie. Trzeba zaznaczyć, że już na początku lat 30. XX wieku zamek był zasilany energią elektryczną, miał własne ujęcie wody pitnej, centralne ogrzewanie i własną dwukomorową oczyszczalnię ścieków. To już wszystkie atrakcje, jakie przygotowaliśmy w tym filmie. Mamy nadzieję, że Wam się podobają i że je odwiedzicie, bo naprawdę warto. Zachęcamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!